Otrzymaliśmy paczkę z Forcefera Innova z czujnikami, sensorami, czy też próbnikami do pomiary NOx-ów. Zaraz zobaczymy, co w środku znajdziemy. Środka. Pierwsza folia zabezpieczająca. Co mamy w środku? Opaski plastikowe do zainstalowania na różnych podporach terenowych. Uchwyty do montażu stacji właśnie w terenie. Czyli jak widzimy, będą dwa miejsca na próbki oraz to jest też uchwyt, przez który możemy wprowadzić opaskę mocującą. Czyli jak widać, tutaj ta opaska będzie mogła przejść i służyć mocowaniu. Co więcej, oczywiście zamówienie na czujniki, specjalne pojemniki umożliwiające montaż w środku dwóch próbek, otwierane z uszczelką i tak samo mocowane jak dodatkowe uchwyty. Takie mamy 3. A następnie małe pudełko. To duże już odstawię. Na tym małym pudełku mamy podany adres. To jest adres prawdopodobnie zwrotny. To jest też pudełko, w którym będziemy przesyłali same próbki. Zajrzyjmy do niego w takim razie. Pianka wypełniająca. A następnie w środku w folii bąbelkowej zestaw poszczególnych próbek. Shelf life materials, please refer to use by date. Co mamy w środku? Mamy protokoły do spisania danych pomiarowych wraz z kodami QR próbek. Kody QR będą trafiały na próbki, jak również będą trafiały na ten formularz. Tutaj jest miejsce, gdzie przyklejamy kod, również podajemy numer poszczególnej rurki, oczywiście lokalizację, datę zdjęcia, datę instalacji, tudzież komentarz. Natomiast tutaj mamy całą torebkę zawierającą już poszczególne sample tubes, czyli rurki wypełnione wewnątrz odpowiednią substancją, która będzie wiązała tlenki azotu, no i ta substancja będzie później podlegała analizie. To właśnie te rurki będziemy umieszczali na uchwytach, które wcześniej widzieliśmy. Możemy je po prostu po uruchomieniu, tak naprawdę po zdjęciu odpowiedniego kapturka, wsunąć tutaj do takiego uchwytu, no i w tym momencie będzie gotowe już do pomiarów. W tej chwili w tym opakowaniu mam odpowiedni zestaw po to, żeby na pierwszą część eksperymentu wystarczył.
Oczywiście te wszystkie, które w danej chwili nie będą zainstalowane w terenie, będą przechowane przez nas w lodówce, a następnie, gdy zdejmiemy całość, odeślemy w pudełku do analizy, oczywiście odpowiednio oznaczone. Tutaj już jeśli chodzi o poszczególne próbki, istotne jest rozpoznanie, czy patrzymy tutaj na szary, czy też na biały kapturek. To wszystko już będzie opisane, omówione w momencie, w którym będziemy przygotowywali eksperyment i będziemy uczyli operatorów w terenie prawidłowego instalowania i demontowania próbników. I to już wszystko w tym zestawie, w związku z tym możemy zobaczyć całość na szybkim podglądzie. To co mamy, to oczywiście próbniki, naklejki z kodami QR do próbników, formularz oraz uchwyty w teren, opaski do montażu uchwytów, jak i również specjalne 3 uchwyty zabudowane. To wszystko. Dzięki.